Witam Państwa. Zaczynamy nasz tutorial od tego, że polecę Państwu książkę, z której macie się uczyć. Patofizjologia chorób serca, redagowana przez pana profesora Lilego. Niezależnie czy wybierzecie wydanie anglojęzyczne czy polskojęzyczne, macie z tej książki korzystać. Dodatkowo, gdyby ktoś potrzebował innych informacji, warto skorzystać z książek po prostu do chorób wewnętrznych, gdzie zawsze na początku każdego rozdziału przy każdej chorobie jest opisana krótko patofizjologia tej choroby. Otrzymali Państwo drogą mailową sylabusy. W tych sylabusach macie rozpisane zagadnienia, choroby, których warto się nauczyć. Nawet nie warto, tylko trzeba, bo z tego będzie oczywiście egzamin. Są one uporządkowane w taki sposób, żeby Państwu robiło się to wygodnie i logicznie. Należy to robić zawsze uwzględniając ten sam schemat po kolei. Zaczynamy od definicji, epidemiologii i etiologii, potem objawów danej choroby, patofizjologii zmian w tej chorobie oraz patofizjologii objawów, jak do tych objawów dochodzi. Następnie warto uwzględnić różne takie drobne rzeczy, które nie są standardowo wymieniane w tych schematach do nauki, czyli różne klasyfikacje, podziały, tabelki, które uwzględniają różne warianty choroby oraz diagnostyczne trudności i pułapki. Następnie muszą Państwo sobie podsumować tą chorobę z takimi głównymi highlights, takimi drogowskazami, jak będziecie Państwo prowadzić terapię tych osób. Nie musicie się uczyć szczegółowo farmakoterapii ani innych zabiegów terapeutycznych. Wystarczy, żebyście wiedzieli, że takie istnieją i na który mechanizm będziecie wtedy działać. Oraz punkt ostatni, rokowanie. Czego się będziecie spodziewać u takich pacjentów? Zastanawiacie się, dlaczego ten schemat jest taki ważny. Też się zastanawiałem, ale z czasem ta odpowiedź staje się naprawdę oczywista. Na pewno czasem oglądaliście jakieś informacje czy dyskusje w telewizji oraz słuchaliście czasem radia. Tam nikt z nikim nie może dojść do porozumienia, nie są w stanie się dogadać. Dlaczego? Odpowiedź jest całkiem prosta. Dlatego, że nie stosują tych samych definicji słów, więc skoro to samo słowo znaczy dwie różne rzeczy dla dwóch różnych osób, nie znajdą wspólnej płaszczyzny porozumienia. Pomijając fakt, że nie chcą się porozumieć i się nie słuchają, to ten problem definicji jest całym podłożem tego niezrozumienia. Nie wyobrażam sobie, że w naszej pracy, dzwoniąc do kogoś i przekazując mu informację, on nie zrozumie tego, co ja chcę powiedzieć na tej samej płaszczyźnie. Poza tym zwięzłość przekazu jest bardzo ważna. Czyli gdy będziecie formułować swoje myśli pisząc egzamin, to pamiętajcie o tym, by sformułować je zwięźle, precyzyjnie i na temat. Wtedy będziecie bardzo dobrze, wysoko oceniani. Jeśli to będzie rozwleczone i będą się pojawiać elementy zupełnie nie na temat, prawdopodobieństwo wysokiej oceny będzie Wam znacznie spadało. Zaczynamy. Spróbujemy wspólnie przeanalizować jedną z chorób, tak, żeby nauczyć się schematu. Zaczniemy od czegoś naprawdę częstego. Na przykład tachyarytmii, migotanie przedsionków. Pierwszy punkt, definicja. W różnych książkach będą oczywiście różne definicje. Jednak nie spodziewajcie się, że na takich niuansach będziemy Was próbować złapać na niewiedzy. Nie ma takiej możliwości. Niezależnie z której książki się nauczycie, definicja i tak będzie zawierać te same elementy. Będzie w niej na pewno podane, że jest to najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa. W niektórych będą podane częstotliwości pracy przedsionków między 350 a 500, w innych między 350 a 600 razy na minutę, w niektórych nawet do 700 razy na minutę będzie podana częstotliwość pracy przedsionków. Kolejnym punktem definicji
będzie to, że przedsionki tracą swoją efektywność hemodynamiczną. Co to oznacza? To, że normalnie kurcząc się, dopompowują krew do komór, które mają potem wypompować na odwód przez duże pnia naczyniowe. Ale ponieważ przedsionki nie kurczą się w odpowiedniej fazie cyklu pracy serca, tylko migotają. Są pobudzane tak często, że ich ruch nie pozwala na czynność hemodynamiczną pompowania krwi, tylko właściwie zostają nieruchome. Więc praca tych przedsionków już pogarsza funkcję hemodynamiczną. Poza tym w definicji będzie podane, że częstość komór nie jest taka szybka. Dlaczego? Dla wszystkich, którzy pamiętają kurs fizjologii, jedynym punktem łączącym elektrycznie przedsionki z komorami jest węzeł przedsionkowo-komorowy. Dzięki temu, że pierścienie włókniste zastawek przedsionkowo-komorowych są elektrycznie izolujące obie części serca, jedynym miejscem, w którym impuls może się przedostać na dół, jest węzeł przedsionkowo-komorowy. Jednak fizjologicznie on nie jest w stanie przewodzić 500 razy na minutę. Powstaje tam blok pana Weckenbacha, inaczej nazywany Mobica typu pierwszego, i w nieleczonym migotaniu przedsionków częstość pracy komór będzie się wahać między 140 a 160 razy na minutę. To też ważny punkt, gdyż na tym można spokojnie zbudować kilka pytań egzaminacyjnych. Na przykład, pytając o to, jaka częstotliwość pracy przedsionków w migotaniu przedsionków, piszemy odpowiedzi 350, 500, 160, 140 na minutę, 90, 100 na minutę, 40, 50 na minutę. Wszystkie są możliwe odpowiedzi, zależnie od tego, o co zapytamy. Jeśli zapytamy o częstotliwość pracy przedsionków, odpowiedź A będzie prawidłowa. Jeśli zapytamy o częstotliwość pracy komór w migotaniu przedsionków nieleczonym, odpowiedź B będzie prawidłowa. Jeśli zapytamy o leczone migotanie przedsionków, odpowiedź C, dobrze leczone, będzie prawidłową odpowiedź C. Jeśli zapytamy o blok trzeciego stopnia w migotaniu przedsionków, odpowiedź D będzie prawidłowa. Tak więc uważajcie, na podstawie tych samych odpowiedzi można zbudować 4, 8, a nawet więcej pytań, więc trzeba czytać uważnie. Dalszym elementem definicji będzie dość często, zwłaszcza w książkach klinicznych, brak widocznych załamków P. Za to w EKG będzie widoczna fala F. Nie będzie widać depolaryzacji przedsionków, ponieważ one się tak depolaryzują, że właściwie tracą swoją całkowitą funkcję i nie będzie tego widać w EKG. Jak dzielimy migotanie przedsionków? Klasyfikacja zależy od czasu. Czas trwania arytmii będzie nam klasyfikował pacjenta do różnych grup. Pierwszą grupą, gdy ten czas jest naprawdę króciutki, to będzie napadowe migotanie przedsionków. Jeśli on trwa kilka godzin, kilka minut, nawet kilka dni. Gdy będzie już trwał 7 dni, nazywamy to przetrwałym. Oczywiście w książkach klinicznych będzie jeszcze taka anotacja, że przerwanie migotania przedsionków kardiowersją też klasyfikuje pacjenta do danej grupy. Potem, jeśli to migotanie przedsionków trwa ponad rok, 2 i będziemy się z tym godzić, nazwiemy to utrwalone migotanie przedsionków, inaczej zaakceptowane. Rozważymy teraz przyczyny nadciśnienia tętniczego. Klasyfikujemy je do 2 grup. Pierwsza to będą te, które leżą w samej strukturze mięśnia sercowego, a druga to będą te, które leżą wkoło. Te, które są w strukturze mięśnia, to będą na przykład wady zastawek. Szczególnie będzie nam chodziło o wadę zastawki mitralnej. Dlaczego? To będzie w dalszej części.
kardiomiopatie, zarówno przerostowa, rozstrzeniowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zespołu preekscytacji, który w dość dużym procencie przypadków wiąże się z napadami migotania przedsionków i często wyleczenie pacjenta z preekscytacji, z dodatkowego szlaku przewodzenia po ablacji eliminuje również napady migotania przedsionków. Tyle w sumie. Jeśli Wam coś przychodzi do głowy, napiszcie w komentarzu. Oraz te przyczyny, które są wkoło serca, czyli na przykład tarczyca. Zarówno jej nadczynność, to będzie akurat znacznie częściej, ale również i niedoczynność może powodować napady migotania przedsionków. Guz chromochłonny, stosowane leki, na przykład beta-2 mimetyki, jak najbardziej mogą wywołać napad. Jeśli oprócz używek przychodzą Wam jeszcze jakieś inne rzeczy do głowy, również podzielcie się tym w komentarzu. Wybaczcie, jak rysuję niezbyt ładnie, ale tu bardziej chodzi o schematy. Jak dobrze pamiętacie, serce składa się z lewej komory, z prawej komory, zastawek przedsionkowo-komorowych, przedsionków i w prawym przedsionku jest taka struktura, która się nazywa węzeł zatokowo-przedsionkowy i ona nadaje impulsy pobudzające pracę serca. Jednak w przypadku, gdy dochodzi do na dzisiaj omawianej przez nas arytmii, te impulsy nie pochodzą z tej struktury, a z ujść żył płucnych. Jak pamiętacie, jest ich 4. I uchodzą do lewego przedsionka. Czyli to będzie left superior pulmonary vein, left inferior pulmonary vein, no i tutaj right superior pulmonary vein. Uchodząc do lewego przedsionka, często w nich, tutaj w takich mankietach z mięśniówki, pojawiają się dodatkowe wyładowania. Te wyładowania stąd, tej dużej częstotliwości, przewodzą się na mięśnie przedsionków i dalej do węzła przedsionkowo-komorowego i układem szybko przewodzącym do komór. Dlatego wada zastawki mitralnej, o której przed chwilą wspomniałem, zwłaszcza jej, ale zarówno niedomykalność, jak i stenoza, powodująca zmianę ciśnień i geometrii lewego przedsionka, będzie powodowała zwiększenie ilości miejsc, w których mogą powstawać fale mikroreentry. Migotanie wcale nie musi stamtąd pochodzić. Gdyby wszystkie migotania były stamtąd, to skuteczna izolacja tych żył płucnych przez taki zabieg o nazwie ablacja eliminowałaby wszystkie napady. No ale że nie eliminuje wszystkich, wiemy, że te migotania nie wszystkie pochodzą z tych żył płucnych, również z innych mechanizmów, na przykład z mikroreentry, które może się pojawić w dowolnym miejscu przedsionka. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych rozważań nad migotaniem przedsionków, czyli objawy. Jakie objawy pacjent zgłosi, gdy pojawi się w Waszym gabinecie? Po pierwsze, będzie to uczucie zmęczenia, duszności, uczucie kołatania serca, zmniejszonej tolerancji wysiłku. Te objawy wcale nie muszą być bardzo nasilone, ale również może być wręcz odwrotnie, mogą być bardzo nasilone. Co Wy możecie zbadać u takiego pacjenta? To, że jego akcja serca będzie bardzo niemiarowa. I tak, pacjentów klasyfikujemy według takiej skali Echra. Na pewno kojarzycie z naszych wykładów, na których pewnie wszyscy już byliście, klasyfikację Nycha.
oraz CCS. Teraz poznamy nową ECHRA. Dlaczego wspominam tamte? Dlatego, że ta jest bardzo podobna. Ma niewielkie rozróżnienie względem tych wcześniejszych, a więc stopień drugi podzielony jest na 2 podpunkty A oraz B. I tak, jak pamiętacie, skala Nycha dotyczyła pacjentów z niewydolnością serca, gdzie głównym objawem, takim wiodącym, była duszność. Skala CCS dotyczyła pacjentów z chorobą wieńcową, gdzie głównym objawem był ból. Skala ECHRA dotyczy pacjentów z migotaniem przedsionków i tutaj główną rzeczą, na którą zwracamy uwagę, jest ograniczenie aktywności fizycznej tych pacjentów. Ponieważ dość trudno było rozgraniczać stopień drugi od trzeciego, wprowadzono punkt 2b, który jest właśnie takim łamanym stopniem drugim na trzecim z tych wcześniejszych skal. Ze szczegółami zapoznajcie się w książce. Jak możecie potwierdzić swoje podejrzenia o tej chorobie badaniami? Najprościej starczą do wykonania zwykłego elektrokardiogramu. Nie zauważycie w nim zamków P, co zamiast nich zauważycie? Falę F oraz niemiarową pracę komór, całkowicie niemiarową. Jeśli arytmia ma charakter napadowy i akurat w chwili wykonania EKG nie było migotania, wcale to nie wyklucza rozpoznania. Trzeba zrobić inne badanie. Tak jest, nazwane Holterem. Ciekawostka jest taka, że pan Holter wcale nie był lekarzem, tylko fizykiem. I pracował nad bombą atomową, w związku z czym został prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Nuklearnego po wojnie. I też po wojnie dla swojego przyjaciela, pana White'a, który był kardiologiem pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, opracował metodę, jak monitorować EKG przez dłuższy czas. I stąd monitorowanie EKG dłużej niż chwilę, czyli urządzenie, które jest w stanie to zapisać przez 24 godziny, nazywa się obecnie Holterem. Więc można wykonać Holter EKG. To, co trzeba zrobić, to również u pacjentów z podejrzeniem współistnienia choroby wieńcowej próbę wysiłkową albo przed rozpoczęciem terapii lekami z grupy 1C, które by pasowało wykonać próbę wysiłkową. Do szukania przyczyn warto by było wykonać echokardiografię. Tutaj zależnie od potrzeb albo przez klatkową, albo przez przełykową. Gdy już rozpoznacie migotanie przedsionku, zakwalifikujecie pacjenta do odpowiedniej grupy, musicie podjąć jakieś decyzje, które będą dość silne w skutkach dla pacjenta, gdyż trzeba go zacząć leczyć, żeby mu pomóc. Jeśli jest to napadowe migotanie przedsionków, to oczywiście zaczynamy od sprawdzenia elektrolitów, wyrównania ich w przypadku zaburzeń, wyeliminowania przyczyny, która spowodowała napad migotania. Można wykonać kardiowersję zarówno farmakologiczną, jak i elektryczną. Natomiast jeśli pacjent jest zakwalifikowany do grupy przetrwałego migotania przedsionków, które chcemy leczyć przewlekle, to mamy do wyboru jedną z dwóch strategii. Albo przywrócenie rytmu zatokowego, albo pogodzenie się z migotaniem i utrzymanie prawidłowej częstości rytmu komór. Jeśli chodzi o przywracanie rytmu zatokowego, to znów wracamy do kardiowersji farmakologicznej i elektrycznej, ale jest też taki zabieg, który nazywa się ablacją. Na czym on polega? Na tym, że znając patofizjologię choroby, możemy się dostać w ten rejon, skąd ona jest. Znowu będę rysował, wybaczcie. Lewa komora, prawa komora, zastawki, przedsionki.
Do prawego przedsionka możemy dostać się żyłą próżną dolną, wprowadzając tam igłę, przez którą, taką długą igłę, przez którą możemy zrobić punkcję transseptalną, czyli przedostać się przez ścianę między przedsionkami i wprowadzić narzędzia, które w najczęstszym miejscu powstawania arytmii, czyli w żyłach płucnych, będą mogły zniszczyć te tkanki, które przewodzą. Może to być tam kryoablacja albo ablacja prądem o częstotliwości radiowej. Nie ma to większego znaczenia. Chodzi o zniszczenie tych tkanek. Są również inne metody ablacji, na przykład chirurgiczna, czyli przy okazji jakiegoś zabiegu chirurgicznego na sercu kardiochirurg może wykonać linię cięcia, które będą potem bliznowacieć i nie przewodzić impulsów elektrycznych wzdłuż tych linii. Oraz jest jeszcze strategia taka, że zablowanie łącza przedsionkowo-komorowego i wszczepienie układu resynchronizującego który będzie jednocześnie stymulował od strony przegrody i wolnej ściany lewej komory, dając synchronię pracy, a zablowane łącze nie będzie pozwalało na przewodzenie impulsów. Ostatni z naszych dzisiejszych elementów to powikłania. Najgroźniejszym są powikłania zakrzepowo-zatorowe. Skąd one się biorą i w jakim mechanizmie? A więc z uszka lewego przedsionka może wydostać się skrzeplina. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy przedsionek odzyska swoją funkcję skurczową, czyli bez odpowiedniego przygotowania pacjent przeciwkrzepliwego, gdy mu powróci rydym zatokowy, może wypompować tą skrzeplinę dalej. Gdzie się ta skrzeplina dalej dostanie? Do lewej komory, skąd przez aortę popłynie na obwód. Jeśli popłynie do głowy, spowoduje udar mózgu. Jeśli popłynie do kończyn dolnych, spowoduje ostre niedokrwienie kończyny. Jeśli do narządów jamy brzusznej, no to odpoczyni spustoszenie. Innym powikłaniem jest migotanie przedsionków. Jest to, że przedsionki, stracąc swoją funkcję hemodynamiczną, zmniejszają dopełnianie lewej komory, przez co zmniejszają cardiac output. Nawet pomimo tego, że jest on poprawiany przez szybką czynność pracy komór, i tak całość hemodynamicznie funkcjonuje znacznie gorzej. Żeby określić ryzyko pacjenta z migotaniem przedsionków, ryzyko tych powikłań, stosujemy taką skalę Czad-Wask. Obejmuje ona niewydolność serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej lewej komory, nadciśnienie tętnicze, wiek poniżej 75 lat i za ten punkt age dajemy 2 punkty, gdy jest tych 75 lat. Drugi raz age, gdy jest między 65 a 75, dajemy już tylko 1 punkt. D jest to cukrzyca. S jest to stroke i za to też dajemy 2 punkty, jeśli ktoś już przebył wcześniej TIA lub udar mózgu. V to są vascular diseases i jeszcze jest płeć żeńska, za co dajemy 1 punkt. Zależnie od tego, ile pacjent zbiera punktów, taką strategię przyjmujemy leczenia. Podsumowując, w ten sposób, który teraz Wam pokazałem, nauczcie się wszystkich chorób, które macie wypisane w sylabusie.
Nie zmarnujcie tego czasu, który macie teraz. Was dokładnie sprawdzę na egzaminie. Jeśli Wam ten film pomoże, super, dajcie znać w komentarzach. Umieszczę tutaj kolejny.